No to jesteśmy już przygotowani do jazdy. Jestem tutaj z grupą dwóch pań, chyba z Norwegii, i będziemy w czwórkę jechać skuterami na jakiś tam glacier, no nie pamiętam jak się nazywa. Jestem tak podekscytowany, że nie wiem co się dzieje. Jak widać, jestem w pełnym uzbrojeniu, także żaden mróz nie jest mi straszny. Fajnie tutaj wszystko pozabezpieczane, więc jest cieplutko, no i będziemy jechać zaraz. Naszym celem była oddalona o jakieś 50 km dolina Bratthlidalen. Wykuta przez wodę stopniejących lodowców szczelina jest stosunkowo popularnym miejscem wyprawowym, do którego można się dostać skuterami śnieżnymi. Jazda skuterem śnieżnym jest dość prosta. W zasadzie potrzebujemy manewrować jedynie gazem, za który odpowiedzialna jest niewielka dźwignia, którą dociskamy do kierownicy prawą dłonią. Ponieważ ciężar maszyny i opór śniegu bądź lodu jest tak duży, odpuszczenie gazu spowoduje niemal natychmiastowe zatrzymanie skutera. Dźwignia hamulca znajdująca się po lewej stronie używana jest tylko w sytuacjach awaryjnych. Generalnie trasa była łatwa i przez większość czasu poruszaliśmy się po płaskiej powierzchni. Pomimo tego odczucia z jazdy były całkowicie inne. Kompletny mrok, silny wiatr, wiejący prosto w oczy i tajemniczość miejsca, w którym się znajdowaliśmy, podnosiły adrenalinę z każdym kilometrem. Ciągle gdzieś z tyłu głowy miałem uruchomiony proces myślowy analizujący, jak się zachować, jeśli natrafimy na drapieżnego niedźwiedzia polarnego. Nasz przewodnik miał już kilka spotkań z tymi bestiami, jak powiedział, zarówno tych fajnych spotkań, jak i tych strasznych. Chociaż niedźwiedzie polarne to zwierzęta morskie, to zdarza się, że zapuszczają się głęboko w ląd. Dokładnie 2 tygodnie temu jeden był zaobserwowany właśnie w tej okolicy, w której się znajdowaliśmy, ale trop po nim zaginął. Nie jestem pewien, czy odparłbym się pokusie sfotografowania takiego puchacza, ryzykując życie. Ale o takich bliższych spotkaniach z niedźwiedziami będzie trochę więcej w jednym z kolejnych odcinków. No dobra, na skuterach całkiem przyjemnie. Co prawda jedziemy tak maksimum 40 na godzinę, ale przy tym wietrze i w nocy, przy tych warunkach wygląda jakbyśmy jechali przynajmniej 150 na godzinę. Także jest ciekawie. No i powiem wam, adrenalina tak uderza, że to jest szok. Po prostu jest epicko. Podczas jednego z kilku postojów przewodnik pokazał nam taflę zwaną tutaj lodową miksturą. Pod warstwą lodu, na której staliśmy, wciąż jest płynąca woda. Ponieważ panuje tutaj wieczna zmarzlina, woda pod spodem nie ma jak wydostać się spod lodu, na którym stoimy. Tym samym wypycha ona kolejne warstwy lodu i osadu, tworząc pagórkowate tereny. Zachodzi tutaj proces analogiczny do procesu powstawania pingo, lub inaczej zwanego lakolitu lodowego. Czym jest pingo? Jest to stożkowaty pagór lodowy, tworzy go soczewka lodu gruntowego powstającego w wyniku zamarzania wody przenikającej ku górze z głębiej położonych warstw gruntu. To, z czym mamy tutaj do czynienia, to w zasadzie ten sam mechanizm powstawania pagórków, z tą różnicą, że rzeka płynie pod warstwą lodu. To rzadko spotykany fenomen i prawdziwa gratka dla geografów. Drive over the glacier in complete whiteout, and then you get to the other side of the glacier, it's on the night. Yeah. Now we're ready. Dobra, lecimy dalej.
Zatrzymaliśmy się na chwilę. No i jazda tutaj to naprawdę ekstremalne przeżycie. Wiatr jest taki duży, że po prostu czasami jedyne co widać to osobę jadącą przed nami kilka metrów i po prostu wszędzie wszystko rozmyte no po prostu śniegową zamiecią. Po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze szybko zobaczyć zamarznięty wodospad. Z odrobiną determinacji da się obejść zamarznięty lód, czyli tak jakby przejść wokół wodospadu. Niestety żadna z kamer w tym momencie nie chciała współpracować. Dojechaliśmy do Bradley-Dalen, gdzie była tymczasowa baza lub raczej schronienie dla eksploratorów. W miejscu, gdzie znajdowaliśmy się, można było zobaczyć przekrój warstw skalnych odpowiadających niemal wszystkim górom na Svalbardzie. Warstwa węgla jest poziomą płaszczyzną przecinającą góry, co sprawia, że wydobywanie węgla na Svalbardzie jest wyjątkowo utrudnione. Szczególnym wyzwaniem było to, zanim wprowadzono zaawansowane maszyny. Warstwa w ostatniej działającej kopalni numer 7 ma zaledwie 70 cm grubości, ale o węglu i o kopalni będzie trochę więcej w kolejnym odcinku.